serdecznie Państwa witamy na kolejnej wystawie zorganizowanej w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawrowie. Ta wystawa jest w nietypowym czasie. Mamy 6 listopada 2020 roku. Jesteśmy przed dniu ponownego zamknięcia jednostek kultury, ale mamy szczęście, że zdążyliśmy z tą wystawą tutaj dla Państwa, dla mieszkańców i nie tylko dla mieszkańców gminy Ksawrów. Wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi. Dziękuję bardzo dyrektorowi Waldemarowi Drozdowi za umożliwienie zorganizowania tej wystawy. A osobą, która bezpośrednio ma udział w tej wystawie jest pani Danuta Wachowska. Pani Danuta Wachowska, Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów w Łódzkim Domu Kultury. Pani Danuta, która bardzo ciężko pracowała dla Państwa, dla nas tutaj już od 3 dni w przygotowaniu tej wystawy. Tytuł wystawy nie tylko frasobliwy. O szczegółach naszej wystawy opowie pani Danuta Wachowska. Pragnę serdecznie podziękować panu dyrektorowi za zaproszenie nas z tą wystawą do Państwa instytucji. Jest to wystawa wędrująca. Państwa placówka jest kolejnym miejscem, gdzie prezentujemy tę niezwykłą ekspozycję. Proszę Państwa, ta wystawa musiała powstać. Jest to niejako ukoronowanie całego cyklu wystaw Sakrum przez lata organizowanych przez Łódzki Dom Kultury. Ta ekspozycja obejmuje pracę współczesnych artystów ludowych z terenu województwa łódzkiego. Są to głównie rzeźbiarze, ale mamy też malarzy oraz wycinankarkę. Cała ekspozycja to ponad 100 prac, blisko 50 autorów. I wystawa ta pokazuje w układzie chronologicznym etapy ziemskiego życia Chrystusa. Dzięki pracom naszych artystów mogliśmy te wszystkie etapy zobrazować. Tak więc scenariusz wystawy jest taki, że zaczynamy od dzieciństwa, od narodzin i dzieciństwa Chrystusa poprzez publiczną działalność, mękę, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie, czyli do tego ostatniego aktu ziemskiego życia pokazujemy również inne wizerunki, do których należą Chrystus Dobry Pasterz, Jezus Miłosierny i Serce Jezusa. Podążając za scenariuszem tej wystawy, rozpoczynamy od Bożego Narodzenia. W dawnej twórczości ludowej wielu artystów podejmowało ten temat i współcześni twórcy również chętnie podejmują tę tematykę. Na ekspozycji zarówno są to realizacje rzeźbiarskie, jak i malarskie. Jeśli chodzi o ten pierwszy okres życia Chrystusa, to również mamy ucieczkę do Egiptu. I na wystawie również takie prace możemy oglądać. Dzieciństwo Chrystusa to również portrety Madonny z Dzieciątkiem, jak również rzeźba Święta Rodzina. Następny etap w ziemskim życiu Chrystusa to działalność publiczna. W dawnej twórczości ludowej ten typ ikonograficzny był rzadko podejmowany. Obecnie też nie występuje często, ale udało nam się zdobyć od twórców, dobrze, że wykonali takie prace i są to zarówno obrazy, jak i rzeźby, które pokazują najbardziej charakterystyczne dla tego etapu życia Chrystusa sceny. I tutaj mamy chrzest Jezusa oraz wjazd Chrystusa do Jerozolimy oraz rzadko występujący wizerunek wskrzeszenia Łazarza oraz Chrystus nauczający na łodzi.
Wjazd do Jerozolimy to jest właściwie ostatni radosny element przed Wielkim Tygodniem i przed Męką Pańską. Mamy Wielki Czwartek, pożegnalną kolację Chrystusa z uczniami. Ten temat w dawnej sztuce występował często, ale twórcy obecnie również wielokrotnie do tego tematu sięgają. Na tej wystawie również pokazujemy ostatnią wieczerzę. Mamy później modlitwę w Ogrójcu, co obrazują płaskorzeźby i wycinanki, i przechodzimy już do sceny Męki Pańskiej, czyli do Wielkiego Piątku. Bardzo charakterystyczny dla terenów całej Polski, dawnej rzeźby ludowej, był typ Chrystusa Nazareńskiego. Chrystus ze związanymi rękami. Udało nam się również pozyskać do tej ekspozycji właśnie taką rzeźbę i mogą Państwo również na tej wystawie ten niegdyś bardzo popularny wizerunek oglądać. Przechodzimy później do scen związanych z biczowaniem i z dźwiganiem krzyża. Jeśli chodzi o wizerunek Chrystusa upadającego pod krzyżem, to był w dawnej, przede wszystkim rzeźbie ludowej, często podejmowany temat. Jak widzimy na tej wystawie, również współcześni twórcy inspirują się tą sceną. Do tematów pasyjnych należy wizerunek Chrystusa Frasobliwego. Chrystus Frasobliwy stał się niemal symbolem polskiej rzeźby ludowej. Jest to temat, do którego nasi współcześni artyści wciąż nawiązują. Na tej ekspozycji ten typ ikonograficzny jest najliczniej reprezentowany. Jeśli chodzi o wizerunek Chrystusa Frasobliwego, jest to scena, ostatnia scena przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Chrystus tu został wyłączony z tej grupowej i pokazany jest jako Bóg człowiek, który siedzi na podwyższeniu, na murku, kamieniu, zatroskany o ludzi, o świat. Jeśli chodzi o tradycyjną rzeźbę ludową, mamy tutaj zarówno wpływy stylów historycznych, gotyku i baroku, ale jak patrzymy na realizacje współczesne, to również możemy te dawne style znaleźć. Jeśli chodzi o współczesnych twórców, głównie rzeźbiarzy, bo Chrystus Frasobliwy występuje przede wszystkim w rzeźbie, to mamy tutaj czerpanie nie tylko z tradycji, ale również własną inwencję twórczą. Tak więc jest tutaj tak duża różnorodność. Widzimy Chrystusa, który ma tylko perizonium na sobie, czyli opaskę wokół bioder. Mamy Chrystusa ubranego w królewski płaszcz. Mamy w suknię przepasaną sznurem. Także tutaj artyści nie są niczym ograniczeni. Mamy na niektórych przedstawieniach czaszkę Adama pod stopą, czasami jest ona na kolanie. Różne opracowanie korony cierniowej. Także sam wizerunek Chrystusa Frasobliwego pokazuje, jak wiele twórcy ludowi czerpią nie tylko z tradycji i z tych stylów historycznych, ale również ile jest ich własnej inwencji. Tematem pasyjnym jest ukrzyżowanie. Jest to w dawnej rzeźbie, malarstwie ludowym bardzo częsty temat i również współcześnie wielu artystów podejmuje tę tematykę. Mamy tu zarówno realizacje rzeźbiarskie, jak i malarskie. Do kręgu pasyjnego należy również pieta,
Czyli jest to wizerunek Madonny z ciałem Syna Bożego na kolanach. I mamy Wielkanoc, największe chrześcijańskie święto, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dawna twórczość to Chrystus w czerwonym płaszczu najczęściej, z uniesioną prawą dłonią i z chorągwią w drugiej dłoni. I te dawne typy ikonograficzne znajdują współcześnie kontynuację. I Państwo tutaj również na tej wystawie znajdą nawiązanie do tej dawnej sztuki. Rzadkim tematem, dawniej również, ale obecnie też nieczęsto spotykanym, jest wniebowstąpienie. Jest to ostatni etap ziemskiego życia Chrystusa. Kiedyś częściej występował w malarstwie, bardzo rzadko w rzeźbie. Nam udało się pozyskać dwie prace rzeźbiarskie. Wniebowstąpienie kończy ziemskie życie Chrystusa, ale na wystawie pokazujemy również inne wizerunki. Jest to jeden z najstarszych, wizerunek dobrego pasterza, którego inspiracją były przypowieści o pasterzu i owczarni. Mamy tu zarówno obrazy, jak i rzeźby. Nieco późniejszy to wizerunek Chrystusa z sercem i tutaj również mamy realizacje i rzeźbiarskie, i malarskie. I najmłodszy, bo XX-wieczny, to Jezus Miłosierny. Wizerunek ten powstał na podstawie objawień świętej Faustyny i współcześnie kult miłosierdzia Bożego się szerzy i twórcy często podejmują tę tematykę. Możemy tu Państwu zaprezentować również obraz i rzeźbę Chrystusa Miłosiernego. Prace, które Państwo oglądają na tej ekspozycji, to są dzieła powstałe w ostatnich 40 latach. Są to dzieła współczesnych artystów ludowych z województwa łódzkiego. Postać Jezusa Chrystusa w dawnej twórczości ludowej występowała bardzo często i jest to ważny temat. Współcześnie, jak możemy zobaczyć na tej wystawie, artyści również znajdują inspirację w tych dawnych tematach. Dawni twórcy ludowi ograniczeni byli niejako tworząc na potrzeby społeczności wiejskiej,
ograniczeni byli w niejaki sposób, ale zawsze twórcy ludowi mieli większą swobodę twórczą niż artyści profesjonalni. Współczesna twórczość właściwie nie jest niczym ograniczona, bo obok nawiązania do tej tradycji, obok czerpania z tej dawnej twórczości ludowej, dochodzi tutaj jeszcze osobowość artysty, jego ekspresja. Twórcy, których tutaj prezentujemy, nie wszyscy wywodzą się ze środowiska wiejskiego, ale wszyscy w mniejszym lub większym stopniu do tej tradycji nawiązują. Ale mamy tutaj w przypadku każdej z prac właśnie ten indywidualny charakter i bardziej osobowość artysty tutaj się uwypukla, niż to trwanie w tych dawnych rygorach i schematach. Ja od początku swojej pracy, to jest najpierw normalna praca etnograficzna, czyli praca terenowa, wyszukiwania artystów. To nie są wszyscy artyści, z którymi współpracujemy, których dane mamy w swojej bazie. Mamy jeszcze hafciarki, mamy twórczynię plastiki papierowej, ceramikę, plecionkarstwo. To są, ja od przeszło 30 lat pracuję z tymi twórcami. Organizujemy wystawy, kiermasze, na które twórcy przyjeżdżają. Jest to, można powiedzieć, stała współpraca. Jest to kolejna wystawa zorganizowana dzięki naszym twórcom, bo twórcy to nie, Łódzki Dom Kultury to nie placówka muzealna, my nie mamy magazynów pełnych eksponatów. To, co pokazujemy na wystawie, pochodzi od artystów. Oni nam udostępniają, a my dzięki ich uprzejmości możemy Państwu te prace prezentować. Uważam, że te prace niosą w sobie duży ładunek emocji i mam nadzieję, że są oryginalne, piękne i że również Państwo uznają te wartości. Szanowni Państwo, jesteśmy w takim okresie, niestety, że musimy spełniać wszelkie obostrzenia. Dlatego też w tym momencie bardzo będziemy dziękowali Pani Danucie Wachowskiej za wielką pomoc w zorganizowaniu tej wystawy. Mam cichą nadzieję, że zbiory Łódzkiego Domu Kultury nie po raz pierwszy będą gościły, tylko trochę częściej w naszym Gminnym Domu Kultury w Ksaworowie. Bardzo mocno dziękujemy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja też mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze gościć u Państwa i prezentować pracę naszych twórców. Może nie tylko z dziedziny rzeźby i malarstwa, ale mamy również inne ciekawe dziedziny. Proszę jeszcze. Tak? Szanowni Państwo, jest kilkanaście sztuk. Może być więcej. Tutaj może być nawet więcej, to już mam takie informacje. Publikacje na temat tej wystawy. Jeśli ktoś z Państwa by chciał mieć na pamiątkę, że właśnie tej naszej tutaj wystawy, taki album, zapraszamy serdecznie do zakupienia w sekretariacie w naszym Domu Kultury. Warto, ponieważ publikacja zawiera wiele dzieł, które się u nas tutaj nie ukazały, nie ma ich na wystawie. Serdecznie zapraszam. A teraz życzę Państwu samego zdrowia, które nam będzie w najbliższych dniach i miesiącach konieczne do realizowania, prawda, swoich życiowych zobowiązań. Serdecznie Państwa pozdrawiamy z Domu Kultury w Ksawrowie. Pamiętajmy, Dom Kultury zamknięty ma tylko drzwi. My w środku pracujemy dla Was. Niebawem spodziewajcie się w naszym profilu filmów dotyczących działania, a jeśli chodzi o sekcję plastyczną, jeśli chodzi o sekcję fotograficzną. Zobaczycie pierwsze nagrania koncertów
które odbyły się tutaj w przestrzeni kilku lat, ale również nowe nagrania naszej sekcji wokalnej. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Śledźcie nasz profil facebookowy oraz stronę internetową. Dziękuję bardzo. Dziękuję.